Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Pacific Drive. O, a co tu się wydarzyło? Czemu to tu leży? Podłataliśmy sobie oczywiście auto. Bujniemy się pewnie po jakieś materiały przed fabułą, klasycznie. I będę tu nagrywał na wypadek, gdyby ktoś coś powiedział. A kolejnym zadaniem fabularnym jest lokalizacja laboratorium doktora Keja właśnie. Co to... Tak, i to są jakieś rzekome ruiny Czerwonej Łąki. To jakiś ośrodek badawczy. Have a nice field trip? Ta, niezbyt owocną. Musimy gdzieś bliżej pojechać. Coś pozbierać. Uhuhu. O, shit. Dun, 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 dun. Kolejny. Oh, there you are. Around here I was enjoying all that peace and quiet. Niewiele. Still shit. Energii nam teraz brakuje, seriously.
Ci bąbelkowi koleżcy to są najgorsi chyba. Dobrze poszło. All 10 fingers and toes accounted for? But don't just count them. You gotta check and make sure you didn't bring back any toe hands. Jak widzicie, autko trochę zostało podrasowane. Przypisaliśmy nowe umiejętności. Mamy przede wszystkim radar na materiały do pozyskiwania lootu. Mamy dodatkowe paliwko, przemeblowanko, tutaj do ładowania baterii, spoko. I sprawdzimy, jak to się będzie spisywało w praktyce. Pojedziemy gdzieś blisko. Ale tak nie do końca blisko, bo ja bym tu pojechał chętnie. To nie jest autostrada? Nie. To jedziemy. Wow! Jaki wypas! Bo to zużywa nam trochę prądu. Ale fajnie. Okay. Sadly, that's about where the cold, hard facts end. Listeners, I tried. I really did. I started my investigation in the usual fashion, digging up every piece of public record I could get. The paperwork is maddeningly typical up until 1955. Census records, soil samples, weather reports, Hand-drawn survey maps, the beginnings of satellite photos, all readily available for anyone with the patience to walk themselves into a county office. But those materials don't tell me much, and I quickly am forced to turn to more dubious sources. Before the downing of multiple passenger planes and the subsequent establishment of the no-fly zone in 1962, crude aerial photos are taken and circulated. This is where things get interesting. I find fuzzy shots of what appears to be entire mountains relocating overnight, buildings disappearing and reappearing at random, and lakes filled with water or light, depending on the time of day. The resolution is dubious, making them inkblot tests in their own right. They are the stuff of dreams among amateur investigators and conspiracy theorists alike. The most outlandish, improbable, and extremely unverifiable stories came from breachers. people rumored to have jumped, tunneled, hot air ballooned their way through the walls. If they're to be believed, there is much to be uncovered. But more on that later. Limb technology is not paraded around in the press for long. As the government Draws acknowledgement that it ever existed, the public's interest similarly begins to wane. Last verifiable activity is an exodus of ARDA employees from the zone, beginning in 1981 and followed swiftly by a full decommissioning of the zone in 1987. After which, those 3,600 square miles are sealed away and left behind with no explanation. A tomb, minutes away from the populous, perfectly normal city of Seattle, with decades of history and secrets locked inside.
And that is where I'm left to fill in the enormous, ill-defined gaps. Trzeba pomyśleć o tej baterii dodatkowej. Zamiast hamulca? What the fuck is that? What the fuck is that? Collecting quirks out there, are we? I guess that's one way to entertain yourself. Jak widzicie, mamy trochę zmodyfikowane auto. Dodatkowe paliwo. Dodatkową baterię, akumulator. Mini turbinę, automatyczny ręczny, panele opancerzone i jedziemy. So that's the history of the Olympic exclusion zone.
We know it absolutely existed and that something blighted the area. Dr. Ophelia Turner was a real person. Person who grew up there, and limb technology, claimed to be her invention, was the reason the zone was created. The facts point to either the pursuit of limb or the technology itself doing something terrible to the area, and maybe even to the people who stayed behind. For such a vast, valuable area as the Olympic Peninsula to be lost to the world for the indefinite future, someone needed to take the fall. The evidence in this corner paints the target square on the martyr part of this equation. Or did Dr. Ophelia Turner know what she was unleashing upon her homeland? If she did it willingly, then she would have been a monster. But if the government strong-armed her into it, then she would have had no choice but to become a martyr. To answer that question, we need more information still. Dobra, trochę tego wciągnęliśmy. What's going on tonight? It's Splash Wednesday! It's Bitter, DJ Belcher, and all the hottest novelies in the mid-zone. You don't want to miss that. Nothing else happens there. But you might as well! Mamy to bardzo owocny wypad. Ah, the more quirks, the merrier, huh? Dobrze było. Co jeszcze? No to sobie ulepszymy antenę. Będziemy mogli zbadać chyba więcej skrzyżowań dzięki temu. Jak nowa. No dobra. Taki trochę Scooby-Doo.
O kurde, czy nam właśnie bateria wysiadła? No i w ten sposób, przejeżdżając to skrzyżowanie, dojeżdżając do tego miejsca, odblokowaliśmy sobie wątek fabularny. Hey, you sure took your time out there. Taka prawda. Najważniejsze pytanie, czy możemy zrobić miejsce na dachu? Jest! Fantastycznie. Dawać, bo my słabo z miejscem ogólnie jesteśmy. Tadam! Ho, ho, ho! Rozkoszniaczki. No proszę, jak to ładnie jest posegregowane. Z tego może będziemy mogli zrezygnować podręcznego. Okej, to jesteśmy gotowi na fabułę. Jesteśmy. Szybkie omówienie sytuacji. Opony offroadowe, czyli terenowe, często się przybijają, no ale jakoś dajemy radę. Mamy nowe światło biologiczne, żeby ekolodzy nie płakali. Nasze emitery z przodu i z tyłu to taka tarcza, która chroni nas przed tymi króliczkami skaczącymi i innymi ustrojstwami, które chcą się przykleić, porwać nas. Mamy wzmocnione panele już większość i drzwi. Malowanie te zielone, Weird Wagon, taki dziwny piździk w stylu Scooby-Doo, nie wiem, tak mi się te kolory kojarzą, pomarańczowo-zielony. Narzędzia sobie przenieśliśmy na lewą stronę, tu mamy dodatkowy zbiornik paliwa, tu mamy jeszcze większy zbiornik paliwa, tu mamy miejsce na lód, tu mamy radar na materiały i te wszystkie surowce, a tu mamy cały czas automatyczny parking i turbinę, żeby robiła nam prąd, a tu mamy dodatkową baterię. Ej, a czemu jej nie ładuje? A bo radio gra, kurde, on jest odpalony. Mamy też całą masę usterek, ale no nie jestem w stanie ich wszystkich zdiagnozować, bo ta jedna z wycieraczkami, która daje nam boosta, jest bardzo przydatna w uciekaniu, więc ją sobie na pewno zostawię. Fragment transmisji. Myślisz, że możesz jeździć samochodem i zmienić świat? To tak nie działa. Okej. A ja myślę, że działa. Dobra, nic nie możemy. Jedziemy. To jest zasłużona fabuła dla nas teraz. Pojeździłem tu trochę. Jak widzicie, odblokowałem te pytajniki. I odblokowałem sobie dojazd. Musiałem jechać tu do F2, przeżyć, żeby sobie odblokować dojazd do tego miejsca. To będzie skrzyżowanie C1. Czerwona Łąka. Po ulepszeniu anteny na kolejny poziom okazało się, że możemy wyskanować łącznie 3, czyli zaznaczanie lokalizacji, do której chcemy jechać, tak naprawdę pokazuje nam, jakie są w niej warunki. I mogę sobie przeskanować kilka, widzicie? Pokazuje nam, co w nich jest. To sobie poskanujemy je, a i tak pojedziemy do tej z zadaniem, bo to jest za darmo. No dobra, no i widzicie, to nam takie bada, ile czasu jest. 4 kilolimy na wyjście, 3 kilolimy, coraz więcej trzeba zbierać tych kotwic, żeby uciec w ogóle. Dobra, i jedziemy. No to ruiny Czerwonej Łąki przed nami. Czego się tam dowiemy? O, to jest pytanie.
Okej, jest autostrada, jest, do F1 ciśniemy. Aha. So we're going to do how to butcher your grouse in 60 seconds here. Take your grouse. I know you got a headshot on that little guy. Chop the head off. Take your shoes. Chop that head right off. Don't need it. Toss the head. Put it in. Put it back down. Grab it up. Rip the wings out. Put them out. Nice and wide. Keep hands. Put one foot on the left wing. One foot on the right wing. Grab those feet with both your hands. Oh, you're going to hear the skin rip. It's got all the guts out with it. You should have it at a gut out, left on, grouse, chop those wings off, take your shoes, cut them right off, and then there's either you have no skin left on that breast, let it cook, cut the legs off, get the pull off on the bottom, good to go. Rinse it out, stick it on a stick, let's go to that side. Stay thin, stay frosty. Kurczę. Unikamy kłopotów. I łapiemy często flaka na tych terenowych. To jeszcze mogą się zużyć. I jak są łyse, to też już nie działają. C1, Czerwona Łąka. Pewnie zaczną coś gadać. Oh, jeez. You know, I remember red metal like it was yesterday. You up to your eyeballs in paperwork. Francis coated in chalk dust from the blackboards. You mistaking my lab notes for trash pile and throwing away weeks of work. Yeah, it'd be nice to see it again. They bulldozed that facility to the ground. There's nothing left to reminisce about. O, jak się pogoda. O kurde, ciekawie to po mapie wygląda. Ej, nasz wentylatorek to musi kręcić się jak szalony. Musi nam ładować dobrze ten baterię. Widzicie, jak nam tutaj 57, 58 ładuje się akumulator. Jestem ciekaw, czy są tu jakieś fanty do zbierania. From the very second I heard your voice coming through my speakers. I mean, everything that happened, handing over Lynn, the way the project ended, it cost you Alan, you know, your career, the entire damn Olympic Peninsula, but you're still here. So are you. You chose your urban legends over everything else. You wonder if I regret it? Oh, I have no interest in regret. I want to know if you ever felt that leaving was a real option. After everything I've seen and heard and felt here, no, not a chance. Then we have that in common. Co tu się dzieje? Ryzykowne to było. Straciliśmy przez to panel. Tak. Jakie wściekłe te anomalie są. I złapaliśmy flaka. No ten panel już nie ma żyć, naprawdę? Ale ten był wzmocniony. Może tak będziemy potrzebowali go wymienić. I to zrobimy.
podjemy sobie. Tutaj już wszystko chce nas zabić. Zwłaszcza te zielone gluty. Wiem, że mieliśmy nie zbierać. Dobra, dojechaliśmy chyba do tych ruin. I tu jest niebezpiecznie. Co, pojedziemy najpierw tam, po tamtą kotwicę, żeby mieć wystarczająco do ucieczki później. How's Francis? He hasn't left the bedroom. I'm sorry you didn't know about his demotion. It wasn't my secret to tell. It's fine. This is between him and me. Całe szczęście nie gadają zbyt dużo, bo ostatnio to mnie nie chcieli dopuścić do słowa. O Boże, te zielone badziewie. Która opona już jest... Oh my god. Co z nią się stało? Znaczy opony. Kurde, zapasówkę musimy zrobić. Nadal będzie lepsza niż ta. Unbelievable. Tak jak fajnie się jeździ na tych terenowych, tak mnie strasznie zawiodły, jeśli chodzi o wytrzymałość ich. To jest porażka. Się psują non-stop. Powiedziałbym, że za te pieniądze ludzie nie kupujcie opon terenowych. I tu ciekawe jest taka pustka, ale to jest tak specjalnie zrobione. Ja mam walczyć. No to jedziemy... O! A co tu się wydarzyło teraz? Nie. To ciekawe było. No, bardzo fajne miejsce. Za chwilę wysiądziemy. Się rozejrzymy. Na chwilę. Pokażemy wam, że ktoś to fajnie wymyślił i zrobił. Patrzcie. Można było cykać foty. Z tego samochodu niewiele widać tak naprawdę. Przydałaby się jakaś kamera z tyłu trzecioosobowa. Zawsze więcej można by było popatrzeć, ale wtedy nie widać całego tego. Oj, tu jest naprawka. So, what did Alan tell you about his work? He was second in command of Dr. K's lab, after all. Alan didn't discuss his work with me, nor did I share mine with him. Wait, you were head of the whole stinking department. You must have known something about what their lab was doing. If there was anything useful to be found, I'd have sussed it out already. That's all I did after the accident. Try and fail to find
find any answers. Trochę nas podleczyło. Widzę ostatniego. I wtedy pojadę tam. Dlaczego to się nazywa Czerwona Łąka? Boże, dopiero załapałem. To są te czerwone trawy. Patrzcie, co się dzieje od razu, nie? Mad Max, normalnie Mad Max. A to jest wszystko ścianą ogrodzone, trzeba by było się przedostać przez tą ścianę. Jest zamknięte. Dr. K's access records were coded to the lab that used to be here. I'm feeling less optimistic by the second. Not a scour this place clean. Something's here, we just can't see it. Oh, following a hunch. Not your usual MO, Hoppy. No, but being suspicious of Arda is. I widzicie, kolejna opona. Jezu. Na szczęście tylko flag. Mamy chyba zestaw. No co chwilę coś się z nimi dzieje. Mam wrażenie, że z tymi zwykłymi nie było tyle problemu. Bo te to co chwilę coś. Dojechaliśmy chyba do tego laboratorium doktora Keya. Ciemno tu. Gdzie jest laboratorium jego? Boję się wysiadać. W samochodzie to jeszcze mogę uciec, a... O! Whoa, driver, hang on. Where are you going? That should have been the end of the facility. According to the blueprints, anyway. Tup, 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 tup. Dzida driver. Wrócimy na 3. Jedziemy prosto. Security protocol activated. Scan Arda's security credentials immediately. Co to znaczy? Well. After all these years and Anna still has something to hide. We're definitely onto something now. Driver, anything you find down there, scan and transmit it back to us. We'll work on disengaging the security protocol. To trochę tutaj pozwiedzamy.
Co to jest w ogóle? Jakiś GLaDOS z portala? Okay, here's something. This thing in the deep zone, they called it the well. Oh, fantastic. Tobias, run those reports through the decryptor and see what you can find. Studnia jakaś. Ale studnia... Czego? Co w tej studni się znajduje? O, to jest pytanie. O kurde, ale fajnie to wygląda. Zwiedzamy to. Ja wam to potnę, nie bójcie się. Bo jak ja tu zrobię coś za dużo fabularnie, to oni każą mi stąd uciekać. To ja jeszcze tu nie idę. Oh, you'll like this, Tobias. Your remnant origin story, if you will. Let me guess. You're about to ruin a good urban legend with a bunch of science. Fine, I'll read this one myself. Nice work, driver. We'll review these and summarize our findings after. Ja tu biegam, ciężko pracuję. A tu coś jest? These lab notes are complete gibberish. What about these diagrams, though? It looks like he was trying to convey something. You can admire the doctor's newfound art skills all you want. You won't find anything useful in them. This is a decrypted record of the accident. RP, are you sure you want to hear this? It's got details about Ellen's final moments. It's been over 30 years. I'm past ready. Go on, driver. Keep snooping and see what else you can find. Ciekawe. Alan's lab notes. Maybe my late husband sent us something useful from the grave after all. And you're all clear. Give us a moment. We'll let you know what we found in all this data. And make your way back to the auto shop after you're done scouring the place. And driver, thank you. Okej. Można powiedzieć, że zbadaliśmy to miejsce. Dobra, tylko którędy do wyjścia? O, to jest pytanie. Chyba tamtędy. Dobra. Wyjeżdżamy stąd. A co to oni każą nam jeszcze dalej jechać? O kurcze. My byliśmy tutaj teraz. Co, mamy nieodsłonięte? No to jedziemy tutaj.
Co, każą nam od razu uciekać? Czy nie każą nam od razu uciekać? O, to jest pytanie. Driver, you hit the jackpot. We've got a lead on what you're heading toward in the deep zone. Tobias, give us the rundown about the well. Otter classified it as a hotspot of ultra-high energy gamma radiation. Its eruptions were spontaneous, and ultimately Otter made no conclusion about what caused it, when it would blow, or how destructive it would be. Otter, of course, wanted to control this bottomless well of energy. So they brought in Dr. K and Alan to research activation and containment. They discovered a way to reliably trigger the well, and that was the remnants. And that's what the remnants have been leading people towards. The well. This second report's a good one. Ready to hear where the remnants came from? The original remnants were created in Dr. K's lab. They aimed to create a trigger for activating the well. By infusing objects with a carefully calibrated limb wave, the ones that shared a resonant frequency would... Yeah, just get to the good stuff. You know, you'd be a much better ghost hunter if it weren't for that unfortunate attention span. Reading this makes it obvious how the remnants ended up in the wild. Wait, what? How? The gamma ray surge that caused the mass hallucination event. That energy irradiated everything within a 10-mile radius. Objects with the right characteristics absorbed that energy and became the remnants people found out in the zone. Wow. Francis would get a kick out of that one. I'll tell him later. I've reviewed Dr. K's lab notes. Now we know what he was doing in that lab after the accident. Spinning in circles for years. His entries were real. Dr. K's radiation exposure should have been fatal. And the minute he could stand on his feet again, Otter shuttled him right back to his lab and bid the monkey to dance. They allowed him to carry on in the hopes that he would reproduce anything useful. He worked for 2 whole years before they quietly retired him from his post. Sorry we scrambled your brain. Here's your pension. Bye. You've got that accident record ready, Tobias? It's time. Okay, then. September 14, 1961. Otter's finalized report on what happened that night. Dr. K and Alan were testing the activation potential of lab-created remnants. That night was a run-of-the-mill remnant test. Nothing out of the ordinary. The remnant in question was a tungsten cube. At 3:23 a.m., the cube was brought towards the well. The well reacted at nominal levels. However, at the 500-meter distance, the cube was sucked into the well and triggered the gamma ray surge. The energy output continued ramping up, and at 15 seconds, showed no signs of stopping. Then, Alan... Go on. I can handle it. Dr. K testified that Alan engaged the suppression protocol and the kill switch, both of which failed. Dr. K ordered Alan to get to safety, but Alan insisted on staying at the controls. Only when he flipped the radiation polarity did the energy output plateau, then collapse back into itself. Alan's gamma radiation exposure was fatal due to his proximity to the well. If it weren't for him, The entire zone might have gone under. That's who Alan was. Loyal until the very end. I'm sorry, Abby. I'd expect nothing less from him. Czyli się poświęcił. Jej mąż. Once that car gets to the well, we can expect another gamma ray eruption. We'll need a way to cut it off. And I may have found the answer in Alan's lab notes. His work on that suppression technique was top-notch. What's interesting is Dr. K and Alan didn't know any more than we do now. They had no conclusions about what the well is.
or what the remnants did, or how they interacted with this well. Maybe they're ladles that scoop out a metered amount of gamma radiation. Maybe they trigger an eruption that we can't stop and will destroy the zone if we get it too close. That's a hell of a range. What are we going to do? We keep going. But if it's an eruption... I already sacrificed the Olympic Peninsula once for Tech. How many chances for total and utter fallout does a gal get in her life, huh? In another life, we would have made a fantastic team. In no universe would I not have murdered you in your sleep. Okej, ciekawe czy chrapie. No i znowu mamy 2 przebite koła. Oby tylko przebite były. Ach, normalnie nie wierzę w to. Wymieniam je wszystkie, jeśli będzie nas stać na te inne. Gdzie jest? Tam gdzieś jest na wprost. Dobra, widzę go. Zbieramy ostatnie i uciekamy. Ale my zwiewamy już stąd. Bierzemy sobie to wyjście. Niech się dzieje co chce. O ile czegoś nie zgubimy. Nie, w tą stronę pojechałem. Jakim cudem. Shit. Shit. To są straty czasu, na które nie możemy sobie pozwolić w tej grze. Żelki nas łapią. Mieliśmy auto jak nowe. Udało nam się. Jest. Osiem niestabilnej mocy zebraliśmy. Now we go into the deep zone. Easy peasy. Except for the issue of the old wall. Right, yeah. That. You got some genius idea up your sleeve, huh? Is that how you think it works? That scientists conjure up genius at will? Well, yeah. Do you? Well, in this case I do. But don't expect it to work like that every time. Driver, the quarantine checkpoints will be the best way through the old wall, but they're death traps in their own right. But I designed something to help. Check out the blueprints I sent over. No proszę. Będziemy przechodzić teraz z środkowej do głębokiej, a OPI nam wysłała jakieś schematy. Sprawdźmy to od razu. Tarcza Lim. The old anomalies took up residence in the crossing points. It's not enough to have a shield. The shield itself needs to be shielded. The energy drain on that shield is massive. It won't last you more than 5 seconds. Yes, and? You'll need to recharge on the go, but the deep zone's grid is completely dark. You know, what if we could reroute our power into the deep zone? But we need to jumpstart the network somehow. That car is basically the world's most overpowered electromagnet on wheels. The driver induces a current, then you open the electrical floodgates. They'd have to induce the current the entire way through the old wall while making the crossing and maintaining speed.
I don't know what to tell you. If you don't believe the driver and that car's got what it takes by now, then go back to hunting ghosts. We've got a job to do here. This could work. Are you in, Francis? I don't know. Look, we have a real chance of losing everything at the old wall. I'd like to not fail this far along. How can we know this will work? We don't. That's how science works. We form a theory, and we test it, and we fail. And fail, and fail, and only sometimes do we succeed. Come on, Francis. Please? Fine. I'll do it. All right. The team is assembled. Driver, get on with building that limb shield. We'll work on spinning up the power grid in the meantime. No to fajnie. W końcu się pogodzili, chociaż trochę, ale dostaliśmy na tej końcówce bacy. Dobra. Jeszcze przeczytajmy tutaj faks. Fragment transmisji. Ta kobieta. Ona nie wie, co stworzyła. Ale czy ktoś kiedykolwiek wie, co tworzy? Nie możemy kontrolować tego, w jaki sposób nasze wynalazki są używane. Okej. I czas podłatać się, przygotować do następnego wypadu. Czemu ja mam blueprint? Nauczyliśmy się. Fajnie. Możemy go stworzyć. Limb shield. To będzie jako utility. Circuit board. Stwórzmy. Mamy. I wymienimy zamiast limb emittera, limb pulsa emittera. Ten jest gorszy. No to sobie skończymy, podłatamy się, zrobimy opony i tak dalej. I spotkamy się w kolejnym. No, historia się nakręca. Zobaczymy. Coraz bliżej końca. Nice work on that limb shield, driver. We'll have the power grid prepped by the time you reach the old wall. Trzymajcie się i do następnego. Hej.